Nazywam się Jan Czarnocki, badam prawnie nowe technologie, jestem też prawnikiem doradzającym startupom technologicznym i w dzisiejszym tutaj na konferencji mówiłem o regulacji sztucznej inteligencji w Europie i jak to się ma w perspektywie tego, jak te systemy są globalnie regulowane, na przykład w Stanach i w Chinach. Mieliśmy przyjemność mówić o tym jednak niedomaganiach konkurencyjności Europy. Ogólnie nie jestem sceptyczny co do regulacji jako takiej, ale jestem sceptyczny co do niemądrej regulacji. Dlaczego uważam, że AI Act jest niemądrą regulacją? Ponieważ on skupia się na regulacji technologii. Uważam, że mądra regulacja w tym wypadku to byłaby regulacja neutralna technologicznie, czyli na przykład regulująca te ryzyka i niebezpieczeństwa związane ze sztuczną inteligencją, które są znane, przewidywalne i o których mamy już po prostu wiedzę, więc nie uważam, że ma sens regulowanie programowania tych systemów, bo systemy sztucznej inteligencji to po prostu są programy. Nie ma sensu regulować tworzenia programu jako takich, tylko po prostu trzeba regulować i ograniczać ryzyka, te, które po prostu znamy, na przykład ryzyka takie jak ochrona prywatności, ponieważ sztuczna inteligencja stworzy bardzo dużo ryzyk dla prywatności. Inne ryzyko to jest na przykład prawo do równego traktowania. Sztuczna inteligencja stwarza bardzo wiele ryzyk, które mogą sprawić, że ludzie będą na podstawie wyników algorytmów, procesów algorytmicznych, będą traktowani w nierówny sposób. To dało się zrobić w inny sposób legislacyjny. Regulacja samych systemów sztucznej inteligencji to było pójście w łatwą stronę. Dlatego nie podoba mi się regulacja, która psuje życie programistom, a jestem za regulacją, która skupia się i wyznacza bardzo konkretne zasady dla bardzo precyzyjnych ryzyk, które jesteśmy w stanie już po prostu teraz określić. Priorytetem w Unii Europejskiej jest zdecydowanie ochrona praw. Ja nie uważam, że to jest złe. Niemniej jednak w Unii Europejskiej na poziomie Brukseli jest założenie, że jesteśmy na tyle silni gospodarczo i międzynarodowo, że możemy ustanawiać międzynarodowe standardy. Ja uważam, że nie jesteśmy już tak silni i uważam, że najpierw powinniśmy skupiać się na innowacji i na konkurencyjności, a potem zastanawiać się nad tym, jak regulować. To jest kwestia po prostu pewnych priorytetów. Prawa podstawowe, czyli prawo do prywatności, prawo do godności, prawo do życia to są absolutne priorytety, ale nie możemy zapominać o tym, że to, co nam pozwala chronić te prawa, to nasza siła. Że jesteśmy silni jako demokracja, że jesteśmy konkurencyjni, że jesteśmy bogaci i że mamy realne środki po tym, żeby ten sposób nasz życia chronić. Jeżeli najpierw będziemy regulowali i prowadzili do sytuacji, w której regulacje ograniczają naszą siłę, to potem przyjdą aktorzy z zewnątrz, którzy narzucą nam swoje wartości, ponieważ my nie będziemy mieli siły, żeby tego naszego sposobu życia bronić. Dlatego uważam, że to jest zły priorytet, żeby za bardzo regulować, a nie skupiać się na innowacji. I w przypadku sztucznej inteligencji to się doskonale sprawdza, bo widzimy, że generalna debata w Unii Europejskiej to nie jest to, jak powinniśmy konkurować z Ameryką, albo jak powinniśmy wspierać nasze rodzime inicjatywy i ile powinniśmy kapitału przeznaczyć na to, żebyśmy mieli własne startupy, czy to chmurowe, czy to w systemach sztucznej inteligencji. Nie. Debata jest skupiona na tym, jak sprawić, żeby to wszystko było pewne i bezpieczne, ale tym samym niestety wolne, a świat, a zwłaszcza Stany Zjednoczone odpływają. Faktem jest, że Unia Europejska takiego sektora technologii cyfrowych nie ma. Cała zasadniczo innowacja i siła technologiczna jest skupiona w Stanach Zjednoczonych i to stopniowo pogarsza naszą strukturalną pozycję, naszą geopolityczną pozycję jako Unii Europejskiej. Absolutnie to potem się będzie przekładało na to, że będziemy niżej, że tak powiem, w takim technologicznym łańcuchu dostaw i poziom życia Europejczyków będzie się zmniejszał, ponieważ te najwyższe, te najbardziej rozwinięte technologie, które dostarczają najwięcej zysku, będą po prostu dostarczane przez Amerykanów, którzy będą najwyżej po prostu, cały czas są w tym najwyżej w łańcuchu dostaw. Co my możemy jako Europejczycy zrobić? Szczerze mówiąc, to jest bardzo trudne pytanie, bo to nie chodzi tylko o sam AI Act czy systemy sztucznej inteligencji. Systemy sztucznej inteligencji to jest symptom, moim zdaniem, jakiejś choroby, być może to jest ciężkie słowo, ale jakiegoś naszego niedomagania, ponieważ cały nasz system gospodarczy, socjalna gospodarka rynkowa jest nastawiona na pewność, stabilność, wysokie podatki, wysokie świadczenia społeczne i cały klimat gospodarczy nie sprzyja innowacyjności, nie sprzyja konkurencyjności, więc
Być może refleksja nad systemami sztucznej inteligencji i jak one zostały uregulowane teraz w Unii Europejskiej, ona może być przyczynkiem dla zdecydowanie szerszej debaty na temat tego, jakie są nasze po prostu polityczne, bo to są polityczne priorytety, gdzie my chcemy być, kim my chcemy być, jaka jest nasza po prostu przyszłość jako Europejczyków i też Polaków, bo jesteśmy w tym samym bloku gospodarczym i raczej geograficznego miejsca naszego bytowania nie zmienimy. Mamy do czynienia w Europie, ale też nie tylko w Europie, bo też w Stanach Zjednoczonych, mamy do czynienia w pewnym sensie z wyolbrzymianiem zagrożeń związanych z sztuczną inteligencją. Ja nie jestem ekspertem technicznym, ale jestem prawnikiem, który ma perspektywę praw podstawowych i ochrona praw podstawowych czy praw człowieka to jest generalnie dla prawnika, też w kontekście demokracji liberalnej to jest priorytet. Więc my jako prawnicy patrzymy na zagrożenia technologiczne i to, jakie są praktyczne efekty, więc też możemy się wypowiedzieć, co widzimy, co może sprawić zagrożenie, czy to dla praw podstawowych, czy dla naszego systemu konstytucyjnego, czy systemu politycznego. Więc jednocześnie moja diagnoza jest taka, że w dyskursie publicznym mamy taki jakiś podświadomy strach przed tą sztuczną inteligencją jako jakimś nowym bogiem, jako jakimś nowym systemem autonomicznym, który jak w Terminatorze nagle wyjdzie i zaczyna nas zabijać. I to jest taka powszechna percepcja, która jest nakręcana niejakoś, chcąc czy nie chcąc, przez czy to są duża część akademików, czy to są aktywiści, czy to są ludzie, którzy po prostu mają dobre intencje, ale nie do końca rozumieją, jakie są faktyczne możliwości tych systemów. To są systemy bardzo zaawansowanej statystyki, tak, które są sztuczną inteligencją, czyli mimikują nasze zachowania na podstawie tego, jak my uznajemy, że coś jest inteligentne w świecie rzeczywistym. I my teraz już mając określony, że tak powiem, poziom tych rozwiązań, widzimy, jakie są zagrożenia. Jest bardzo dużo prac na temat tego, jakie te realne zagrożenia są. To są zagrożenia, jeśli chodzi o naszą prywatność, jeśli chodzi o naszą autonomię, jeśli chodzi o równe traktowanie. I to są potem w dalszej kategorii również takie zagrożenia, że być może z tymi systemami, być może na ich podstawie będzie można tworzyć bardziej zaawansowane bronie i że ogólnie te systemy są, że tak powiem, takim czymś, co wspomaga robienie innych złych rzeczy. Że one nie są same w sobie złe, tylko jeżeli ktoś jest złym aktorem i chce coś złego zrobić, to dostaje narzędzie, które mu pomaga. Ale z drugiej strony dobrzy aktorzy też, jeżeli chcą zrobić coś dobrego, to narzędzie im pomaga. Na razie jednak widzimy, że w sektorze prywatnym, ale też w sektorze publicznym, konkretne rzeczy, gdzie ludzie doznali jakiejś krzywdy najbardziej, to były kwestie związane właśnie z prywatnością, z autonomią, czyli zdolnością do samodzielnego działania, no i też z prawem do równego traktowania. I moim pomysłem i moją filozofią byłoby skupienie się na ograniczaniu tych bardzo konkretnych złych rzeczy, które już się wydarzają za pomocą sztucznej inteligencji, ale nie tylko za pomocą sztucznej inteligencji, bardziej za pomocą na przykład też procesów biznesowych i konkretnej logiki. Przykładem na przykład są personalizowane reklamy, które ograniczają naszą autonomię w jakimś sensie i nami manipulują, prawda? Jeżeli byśmy skupili się na tych konkretnych problemach, albo też właśnie kwestia równego traktowania, że algorytmy na podstawie być może koloru skóry, wieku mogą nam sugerować zupełnie coś innego i nami też manipulować, albo mogą zabraniać nam robienia pewnych rzeczy w takim praktycznym sensie. Więc skupmy się na tych bardzo konkretnych rzeczach, rozwiążmy je, bo możemy mądrze w ramach naszego systemu prawnego to zrobić. Nie musimy regulować technologii jako takiej, ponieważ nawet w ramach tego AI Actu, który mamy, technologia została uregulowana, ale te konkretne złe zastosowania, ja nie jestem przekonany, że one tak dobrze zostały zaadresowane, jak mogłyby być, gdybyśmy się na nich bardziej skupili. To jest popularna metafora o porównaniu danych do ropy naftowej, że to jest takie dobro, na podstawie którego ta gospodarka cyfrowa rozwija się. To jest słuszna, mniej lub bardziej metafora, no i oczywiście źródłem tych danych jesteśmy przede wszystkim my lub nasza interakcja z takimi fizycznymi artefaktami. Czyli z jednej strony mamy dane osobowe, które są związane z nami, no i z drugiej strony są dane na przykład na temat pogody, no i mamy jeszcze dane interakcji ludzi z rzeczywistością i my potem trenujemy te systemy sztucznej inteligencji na podstawie tych właśnie danych. Czyli zasadniczo lekcja, którą możemy wyciągnąć, to jest to, że te dane mają ogromną wartość, ale one są niezbędne do trenowania sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja to jest takie lustro nas jako ludzi, dlatego że w sumie ewaluujemy inteligencję
sztucznej inteligencji na podstawie tego, co my uważamy za ludzie, jako coś, co jest inteligentne. Ryzyka, jakie są z tym związane, to jest to, że oczywiście ta sztuczna inteligencja zacznie być wykorzystywana w ten sposób, że w sposób niezgodny z naszym po prostu dobrobytem. I to są te wszystkie zagrożenia, o których mówiłem wcześniej. Zagrożenia do prywatności, zagrożenia do autonomii i zagrożenia na przykład do równego traktowania. Jak żyć? W dyskursie takim akademickim na temat prywatności są dwie szkoły. Mówi się właśnie o tym, jak żyć, jak osoba indywidualna powinna żyć, że powinna nie używać Facebooka, powinna zainstalować Signala, ponieważ Signal to jest firma, która szanuje prywatność, ochronę danych osobowych. Czyli generalnie to jest filozofia, która mówi, że każdy z nas indywidualnie powinien zadbać o swoją prywatność. Ja w to zupełnie nie wierzę, ponieważ nikt nie ma realnie na co dzień czasu, żeby myśleć o swojej prywatności. To jest coś, co powinno być zadba o coś, co powinno być szanowane na poziomie systemowym, ponieważ zagrożenia związane dla prywatności, związane właśnie w ogóle z IT są tak skomplikowane, że człowiek, który na co dzień sobie żyje, on nie jest w stanie racjonalnie rozumieć i zadbać o nie. I to jest coś, co powinno być na poziomie regulacji wprowadzone, oczywiście w sposób taki, który też innowacyjności i konkurencyjności zabija. I ta druga szkoła ochrony prywatności i ochrony danych osobowych mówi o tym, że powinniśmy na poziomie właśnie systemowym wprowadzać standardy, które zabraniają takiego przetwarzania danych, bo systemy sztucznej inteligencji też opierają się na przetwarzaniu danych, takiego przetwarzania danych, które byłoby szkodliwe lub ryzykowne. Więc odpowiedź na pytanie nie jest takie, jak my powinniśmy żyć, tylko jakich polityków wybierać, którzy będą dobrze reprezentowali nasze interesy w taki sposób, że ta prywatność i te dane będą skutecznie chronione. Myślę, że ludzie na co dzień powinni mieć bardziej świadomość, że te ryzyka są, ale to nie jest kwestia tego, żeby instalować czy Signala, czy Facebooka, tylko bardziej, żeby wiedzieć, że jakiekolwiek oprogramowanie się nie zainstaluje, to, że ono będzie po prostu bezpieczne dla naszej prywatności. Mamy rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli General Data Protection Regulation, które daje nam ogromną ilość praw, gdzie my możemy poskarżyć się na jakąś praktykę lub pozwać po prostu podmiot lub osobę, która przetwarza nasze dane, niezgodnie z tym, jak my chcemy, żeby te dane były przetwarzane. Więc to GDPR, RODO daje nam kontrolę i daje nam prawa, które potem jednak my sami musimy egzekwować. Jeżeli coś się złego stanie, możemy złożyć w dosyć łatwy sposób skargę i możemy po prostu z tym walczyć, więc to jest właśnie w duchu tego paradygmatu indywidualnego bronienia swojej prywatności. Więc nie jesteśmy bezsilni, bardziej problemem jest to, że mało ludzi zasadniczo wie, że coś takiego można zrobić. Ludziom często się nie chce, no bo właśnie chcielibyśmy, żeby to po prostu nie działo, żeby społeczność, państwo, politycy o to zadbali, no ale na razie mamy to, co mamy i trzeba działać z tym, co mamy, czyli z tymi prawami, które są w RODO i one zapewniają bardzo duży wachlarz możliwości.